Ostatnio w czasie pandemii nasi widzowie piszą rozpaczliwe komentarze, bo zauważyli u swojej papugi objawy choroby, a nie mogą szybko dostać się do weterynarza. Jeśli wasza papuga nie ma ochoty na jakiekolwiek zabawy, podsypia, jest napuszona, ma zabrudzone kałem okolice steku lub co najgorsze, siedzi na dnie klatki, jest to sygnał, by natychmiast podjąć działania. Może to być tylko chwilowa niedyspozycja, ale ocenić to może jedynie specjalista. O tych pierwszych objawach choroby opowiedział w jednym z naszych filmów dr Andrzej Krajewski. W innym wyjaśnił też, co robić, zanim papugę obejrzy weterynarz, a w jeszcze innym, jak transportować chorą papugę do weterynarza. Jednak w obecnych, trudnych czasach pandemii, kiedy obowiązują rygory izolacji, może upłynąć sporo czasu, zanim chory ptak trafi do gabinetu weterynaryjnego. Dlatego dziś chciałbym przypomnieć Państwu podstawowe zalecenia, jak postępować z papugą lub innym ptakiem w przypadku podejrzenia choroby. 3 kroki mogą uratować waszej papudze życie. Po pierwsze, trzeba jak najszybciej zwiększyć temperaturę do przynajmniej 40 stopni, na przykład umieszczając taką jak ta żarówkę starego typu bezpośrednio nad klatką. Zwykła żarówka dająca więcej ciepła niż światła, ale właśnie o to nam chodzi. Możemy wykorzystać ją, aby zwiększyć temperaturę w okolicach miejsca, gdzie siedzi chora papuga. Oczywiście można wykorzystać do tego również inne źródła ciepła, ale ponieważ jest to najprostszy sposób, warto więc zadbać, aby taką żarówkę w domu posiadać, bo zostały już wycofane z handlu, więc szybkie zdobycie jej, gdy nagle papuga poczuje się źle, może okazać się niemożliwe. Pamiętajcie też, że papuga musi mieć jednocześnie możliwość, jeśli będzie jej zbyt gorąco, przemieszczenia się do chłodniejszej części klatki. Drugi krok. Zamiast wody dobrze jest podać papudze do picia roztwór urosanu. Jest to popularna mieszanka ziół stosowana u ludzi przy dolegliwościach układu moczowego. Składa się z ziela skrzypu, liści brzozy, korzenia podróżnika i liści borówki brusznicy. Ja tutaj mam taki preparat w saszetkach. Zgodnie z instrukcją, przygotowując napar tych ziół dla ludzi, 2 saszetki zalewamy szklanką wrzątku i trzymamy pod przykryciem przez około 15 minut. Ale dla papug podajemy napar o połowę mniejszym stężeniu. Dlatego zalewamy szklanką wody 1 saszetkę ziół. Robimy? Proszę, proszę. Tak. I zalewamy wodą. 1 saszetka na szklankę wody. Po zaparzeniu napar schładzamy i podajemy papudze zamiast wody. Urosan ma działanie moczopędne, a więc oczyszcza drogi moczowe ptaka, zwłaszcza nerki, i pomaga w przypadku wielu infekcji i zatruć. Jest to jednak tylko środek osłonowy i wspomagający i nie zastępuje właściwego leczenia. Jednak pamiętajcie, żeby urosan mieć zawsze w papuziej apteczce. No i nieubłagany 3. krok. Opisany w pierwszych 2 krokach czynności to działania doraźne. Dlatego w 3. kroku należy jak najszybciej skonsultować się z lekarzem weterynarii. Czas ma ogromne znaczenie w przypadku rozwoju choroby w maleńkich papuzich organizmach. Dlatego trzymam kciuki, aby w razie choroby waszej papugi w tych trudnych, epidemicznych czasach udało się Państwu jak najszybciej dostać do gabinetu weterynaryjnego. Więcej wskazówek, jak postępować w przypadku zauważenia pierwszych oznak choroby, podał we wspomnianym filmie dr Krajewski. Zdarza się niekiedy, że ptak zrani się, złamie rosnące, a więc ukrwione pióro lub zrani pazur. Takim urazom zwykle towarzyszy krwawienie i dla ratowania życia ptaka musimy jak najszybciej je zatamować. Jak postępować w takich przypadkach, dr Krajewski opowiedział w filmie Pierwsza pomoc przy urazach. Ja od siebie chciałbym jeszcze podpowiedzieć Państwu, że gdyby jednak zabrakło w Waszej apteczce środków służących tamowaniu krwi wymienionych w tym filmie, czyli nadmanganianu potasu czy choćby aunu,
to przy niezbyt obfitym krwawieniu można w ostateczności wykorzystać mydło w płynie. A jeśli takiego w domu nie macie, można rozmoczyć zwykłe mydło. Rozmoczone w wodzie mydło pokryte jest na zewnątrz czymś w rodzaju pasty. Zeskrobujemy ją, a następnie pokrywamy krwawiącą ranę na ciele ptaka. Ale zdarzają się też urazy, na przykład wskutek uderzenia w szybę czy ścianę. Często do takich urazów dochodzi u papug zaraz po zakupie. Zdarza się, że nawet ręcznie wykarmiona, oswojona papuga w nowym otoczeniu, wśród nieznanych jej jeszcze ludzi, zestresowana po podróży i zmianie miejsca, może już nawet podczas pierwszego lotu uderzyć na przykład w szybę okienną lub lustro. A objawy neurologiczne uwidaczniają się zwykle dopiero kilka dni po wypadku i często dopiero po kilku dniach mogą doprowadzić do nagłej śmierci, kiedy to opiekunowie zwykle nie kojarzą już tamtego zdarzenia i nie łączą z nim aktualnych objawów. Może to być utrata równowagi, trudności z poruszaniem się lub nerwowe tiki. Nie zawsze jesteśmy świadomi takich urazów. Mogą one bowiem powstać również w klatce podczas nieobecności opiekunów, kiedy papuga przestraszy się czegoś i uderzy o pręty. Jeśli jednak byliście Państwo świadkiem podobnego wypadku, jeśli zauważyliście, że Wasza papuga uderzyła się silnie w głowę, zwłaszcza nasadą dzioba, to nawet jeśli z papugą pozornie jest wszystko w porządku, zasięgnijcie porady weterynarza. Sami jej nie pomożecie, a po kilku dniach może już być za późno. Zapraszam też do obejrzenia filmu Właściwa opieka a stan zdrowia, w którym dr Krajewski tłumaczy m.in. jak zabezpieczyć mieszkanie, aby do takich urazów nie dochodziło. Pamiętajcie, że u ptaków każda choroba postępuje bardzo szybko i zlekceważenie początkowych objawów może mieć tragiczne następstwa. Szukanie pomocy na forach to droga donikąd, więc w sprawach zdrowia papug nie szukajcie porad w internecie. Dlaczego? Na to pytanie dr Krajewski odpowiedział w filmie Nie szukaj pomocy na forach. Ja ze swojej strony dodam, że mimo coraz powszechniejszych w dobie pandemii teleporad, nawet lekarz nie ośmieli się postawić diagnozy na odległość bez bezpośredniego badania pacjenta. Tymczasem na wielu papuzich forach osoby do tego nieuprawnione stawiają diagnozy na podstawie opisu i zalecają metody leczenia. Pomijam aspekt prawny i etyczny takiego postępowania, ale chciałbym Was przestrzec, że jego skutki mogą spowodować niepotrzebne cierpienia, a nawet śmierć Waszej papugi.